Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście historię, albo w ogóle może tajemnicę dotyczącą takich czarnookich dzieci, bo w legendach miejskich około 1990 roku, no później ten motyw w ogóle wykorzystywano w wielu filmach, znane są takie historie z dawnych czasów. Wyglądały one prawie dokładnie tak jak zwykłe dzieci, te dzieci, o których mówię, natomiast jedyną różnicą były ich przerażające czarne oczy. Czarnookie dzieci były często widywane zazwyczaj w sytuacji, kiedy prosiły o pomoc, kiedy żebrały lub prosiły o pomoc w dotarciu do domu. Czasem w ogóle spotykano je u progu mieszkań. Cała historia zaczyna się w 1964 roku w Bloxwich, kiedy to taka 19-letnia Julia Taylor zostaje porwana przez mężczyznę podającego się za przyjaciela jej matki. Dziewczynka zostaje zgwałcona, następnie zostaje porzucona, no ale udaje jej się jakoś przeżyć i staje się takim kluczowym świadkiem w sprawie. Następne ofiary, czyli sześcioletnia Margaret Reynolds i pięcioletnia Diane Tift, no nie miały już tyle szczęścia, zginęły w 1965 roku w Easton, a ich ciała odnaleziono po około miesiącu od śmierci drugiego dziecka. No i wtedy rozpoczęła się taka seria morderstw. Ich sprawca w ogóle zyskał taki przydomek potwora Scannock Chase albo mordercy A34, ponieważ autostrada 34 to był taki numer drogi, przy której on zawsze porzucał ciała. Sprawa była jedną w ogóle z najgłośniejszych historii w historii w ogóle Wielkiej Brytanii. Zakończyła się w 1968 roku. No, mieszkającego w Walsall Raymonda Morrisa aresztowano i skazano na dożywocie. Na co dzień w ogóle mężczyzna ten był inżynierem w jednej z fabryk w Oldbury oraz ojcem dwóch chłopców. Jego żona, jego była żona w zasadzie, to była już ex-żona, ona twierdziła, że Raymond odczuwał potrzebę dominacji seksualnej. Nowa małżonka była od niego o 14 lat młodsza. Morris był też oskarżany o posiadanie takich nieprzyzwoitych zdjęć młodych dziewczynek, które rzekomo sam miał w ogóle fotografować, o których była mowa, no ale policja w ogóle nie znalazła dowodów, które mogłyby ostatecznie potwierdzić ten zarzut. Czy ten mężczyzna był w ogóle geniuszem zbrodni? No, wydaje mi się, że niekoniecznie, bo jego IQ oceniono na nie więcej niż 120. No, kiedy minęło ponad 10 lat, czyli to był rok 1980, po okolicy rozeszła się taka plotka o dziwnej dziewczynce pojawiającej się w pobliżu lasów Cannock Chase, tam właśnie, gdzie morderca ukrywał swoje ofiary. No i ta zjawa miała takie czarne oczy, totalnie pozbawione białek oraz miała bladą skórę. Jej ruchy były bardzo powolne i według niektórych te usta dziewczynki rozwierały się tak, jakby ona bezgłośnie próbowała krzyczeć. Czasami też w ogóle te usta zasłaniała rękoma, jakby w ogóle widziała coś strasznego. No oczywiście na skutek tych informacji zaczęto ten las przeszukiwać. Być może to było jakieś zagubione dziecko, być może chorowało albo było ranne. No i w niedługim czasie odnotowano obserwacje innych dziewczynek. Świadkowie słyszeli czasem ich krzyki. Niektóre dzieci podchodziły do ludzi, błagając właśnie o pomoc. Niewielu udało się w ogóle nawiązać kontakt, ponieważ zbliżając się do zjaw, ci świadkowie te zjawy prosili. No i zdania co do pochodzenia tych czarnookich dzieci są w ogóle bardzo podzielone, bo spora część zainteresowanych twierdzi, że one pojawiały się na skutek tragicznej śmierci ofiar wspomnianego przeze mnie Morrisa. No, śledczy badający tę sprawę uważali, że gwałt i morderstwa prawdopodobnie miały miejsce gdzieś w okolicy obszaru występowania zjaw, jednocześnie miejsca, gdzie Morris porzucał ciała. No, można by się więc domyślać, że dzieci nie tylko były katowane, ale również widziały ciała swoich poprzedniczek. Oczywiście śmierć tak tragiczna zdarza się w ogóle bardzo rzadko, bo duchy o bladej cerze pojawiały się wyłącznie w dzień. Być może tak jak małe dzieci bały się po prostu nocy, prosiły przecież też
o pomoc, chciały tak jakby uciec z miejsca śmierci. No, te historie spod Cannock Chase również mówią o zjawach proszących właśnie o pomoc, ale w przeciwieństwie do zamordowanych dziewczynek, tutaj duchy w ogóle, bo było ich więcej, często budziły w ludziach takie instynktowne przerażenie, jeszcze na chwilę przed tym, jak ich wygląd został jakby dostrzeżony. Temat stał się w ogóle popularny tak naprawdę dopiero kilka lat temu. Być może ta właśnie legenda Cannock Chase była taką podstawą dla nowych historii. Szczerze mówiąc, tego nie wiadomo. Natomiast czarnookie dzieci często utożsamia się z wampirami, ponieważ proszą o pozwolenie na wejście do domu. Czasem nawet wyraźnie się tego domagają, ale nigdy nie przestępują progu mieszkania bez zaproszenia. Jeśli przestraszona osoba zamknie drzwi lub stanowczo odmówi, one po prostu odchodzą. Często też są właśnie kojarzone z jakimiś, nie wiem, kosmitami. Powodem jest strach w ogóle, który one budzą. Uczucie jest tak silne, że mówi się wręcz o kontroli umysłów. W różnych internetowych legendach pojawiają się takie opowiadania człowieka, który twierdzi, że był prześladowany przez te czarnookie dzieci podczas kempingu w Sleeping Bear w 2010 roku. Takie relacje możemy też znaleźć w internecie. No, pierwsze spotkanie nastąpiło w ogóle, kiedy ten bohater tej historii, czyli David, udał się do strażnika leśnego, no i w tamtejszych parkach narodowych obowiązuje taka rejestracja wszystkich osób chcących spędzić noc na jego terenie. Chętni na wypoczynek podają swoje dane, numery rejestracyjne samochodu, a następnie oczywiście uiszczają opłatę. No i David wypełnił formalności, no i udał się do toalety. Kiedy zwalniał kabinę, zobaczył dwoje dzieci, które zamiast wejść do środka, czekały tak naprawdę tylko na korytarzu. Mężczyzna w zasadzie nie widział w tym nic dziwnego, przecież był obcą osobą, jego obecność mogła tak naprawdę peszczeć. Odkręcił wodę, no i zaczął myć ręce. Kiedy w tym momencie mył ręce, to kątem oka zobaczył, że te dzieci patrzą na niego. Przyjrzał im się i doznał szoku, bo zobaczył takie właśnie przerażające czarne oczy bez białek. I czarne oczy zdawały się wręcz wciągać go w taką pustą, martwą przestrzeń. No i te dzieci się odezwały z zapytaniem, czy on im pomoże. To obudziło w nim jakiś instynkt, jakąś reakcję walki, ucieczki. Mężczyzna powoli w ogóle przesunął się w kierunku drzwi, mamrocząc, że niestety jest zajęty, że musi odjechać. No i uciekł do samochodu, bojąc się nawet spojrzeć za siebie, dopóki nie znalazł się w tym bezpiecznym wnętrzu własnego pojazdu. Miejsce w ogóle kempingu znajdowało się w pewnej takiej bezpiecznej odległości od tego punktu rejestracji. Jeszcze przez jakiś długi czas on próbował się jakoś uspokoić, zasypiając w namiocie, wsłuchiwał się w takie momenty ciszy i ciągle właśnie słyszał tę prośbę o pomoc. Oczywiście po tych zjawach nie został żaden ślad. David jeszcze przez długie miesiące pamiętał tą straszną przygodę, jakby wydarzyła się praktycznie poprzedniego dnia. No można by założyć, że te czarnookie dzieci dzielą się na takie dwa rodzaje, być może na takie dwie zupełnie różne rasy. Te opisane w tym pierwszym przypadku wydawały się wzbudzać raczej litość. Oczywiście ludzie bali się tego niespotykanego wyglądu i trupi o białej, nawet sinej skóry, no ale również chcieli pomóc, tak samo jak wielu innym proszącym o pomoc w podwiezienie do domu, czy też wpuszczenie do budynku. No i zaraz po otrzymaniu oczywiście pomocy te dzieci znikały. Zazwyczaj te dzieci miały około 6 do 12 lat i sprawiały wrażenie takich przestraszonych i zagubionych. Drugi typ to są osoby starsze, czyli w wieku około 17 lat i poza czarnymi oczami wyglądały one raczej normalnie, ale budziły taki wielki, nieuzasadniony strach, a jego spojrzenie, jak twierdzą w ogóle niektórzy, miało naprawdę, naprawdę wielką siłę. Często ostrzega się też, że każdy, kto spotka stworzenie tego typu, powinien jak najszybciej odejść i nie nawiązywać żadnego kontaktu, a już w żadnym bądź razie nie wpuszczać takiego dziecka do domu. No a ciekaw jestem Waszych komentarzy, co Wy na ten temat myślicie, tych historii, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii.